Witam serdecznie moich widzów w kolejnym filmie. Witam Was serdecznie, Krzysztof Trzaskalik. Pozdrawiam wszystkich. Dobry lot. Jestem tutaj w Gołębniku i tutaj są samczyki. Przed chwilą buczały jak wściekłe. Nie wiem, co ich, tak powiem, zaniepokoiło, że one takie nerwowe teraz się zrobiły, chcą coś jeść. Przed chwilą tu hucznie, jak mój głos usłyszały, to się zastanawiają, co od nich chcę. Buczały, gruchały. Teraz się nagle całe towarzystwo uspokoiło. Przez moment się zachowały tak, aby ich coś wystraszyło. W poprzednim moim filmie pokazywałem, jak karmię tutaj gołąbki. Zostały do oporu i rano na drugi dzień co zostało. Kał fajny, zresztą pomarznięte wszystko jest. I tutaj dostały karmę z granulatem. Zostało, karmione są dosyta, bo zostały takie resztki tylko. Samczyki puszczę też, niech idą sobie na podwórko do słoneczka, bo ładna pogoda. No to myślę, że chętnie. Jak im otworzyłem, żeby sobie szły na pole, to od razu tutaj ochoczo pędzą. Jak słoneczka troszkę się im przyda. No, jak wylazły na słoneczko, jaki koncert robią. O, co się dzieje. O, co się dzieje, jak się te samce zachowują. Piękny widok, trzeba przyznać. Niech pozażywają trochę słońca dla zdrowia. No, tam samiczki widzicie. Oj. Tam mają samiczki obok. Tu są dziewczyny, no. Gołąbki tu z wielką ochotą korzystają ze słonka. A co do granulatów, wody chcą, zaraz im wody przyniosę. Co do granulatów, dlaczego stosuję granulat w swojej hodowli, to powiem tak, te karmy granulowane mają lepszą przyswajalność składników, ponieważ w procesie granulowania pasza jest rozdrabniana, mieszana, prasowana pod wysokim ciśnieniem, co sprawia, że składniki są bardziej dostępne do układu pokarmowego, są bardziej po prostu strawne, właśnie łatwiejsze trawienie, bo granulacja rozbija struktury komórkowe składników roślinnych, co ułatwia później enzymom trawiennym dostęp do tych składników odżywczych, czyli ich trawienie. Dodatkowo w czasie granulacji jest stosowana obróbka cieplna podczas produkcji, która rozkłada częściowo włókna, które są trudno strawne, czyli pasza po prostu jest bardziej strawna, bardziej przyjazna dla organizmu. Takie granulki mają stałą jakość i skład, o ile ziarna z różnych źródeł mogą mieć różne składniki, to granulki mają właśnie, każda granulka zawiera pełen zestaw składników odżywczych w proporcjach, które są podane. Dzięki temu gołąbki mogą wybierać nie tylko ulubione ziarna, ale po prostu jedzą granulki, cały czas spożywają te witaminy, minerały, no i składniki odżywcze.
No i są tam też w tych granulatach dodatki poprawiające zdrowie gołębi, czego czasami w paszach przez te opryski różne rzeczy brakuje, jak witaminy, minerały, wapń, fosfor dla mocnych kości i jaj teraz przed rozpłodem, witaminy A, D, E dla odporności, poprawy kondycji, przyswajalności składników, aminokwasów, aminokwasy egzogenne, te lizyna, metionina, pewnie o nich wiemy, które wspomagają wzrost później młodych i pierzenie, także w czasie pierzenia granulaty podaję. Probiotyki, prebiotyki tak samo. W tym celu też na karmę daję Proimmuno, który ma też taki sens i kolostrum. Także tak to wygląda pod kątem dlaczego takie, bo pytania dlaczego akurat takie karmy daję, to wyjaśniam. Może to kogoś nudzi, ale postanowiłem odpowiedzieć tu widzom dzwoniącym na pytania. No i takie pasze granulowane z dodatkiem. Tam są wszystkie składniki, więc są mniejsze straty. Mniej po prostu gołębie spożywają grytu, mniej karmy, no bo mają więcej strawnych składników, więcej witamin i po prostu mniej potrzebują, żeby się zaspokoić, i nawet są dzięki temu szczuplejsze, chudsze, czyli w lepszej kondycji. I takie granulaty oczywiście muszą być dobrze przechowywane, bo to jest główna rzecz. Podczas produkcji mają zabite bakterie, grzyby, patogeny, pleśnie, a to zmniejsza też ryzyko zakażeń pokarmowych. Także dlatego dodaję granulat do mojej paszy, bo to są cechy, które zapewniają lepsze odżywianie, kondycję, zdrowie gołębi, no i dietę urozmaicają tych gołębi. Tych minerałów wtedy się mniej podaje, upierzenie jest lepsze. Tak naprawdę nie trzeba wtedy za dużo dodatków, bo dodatek tych granulatów do paszy pozwala zaspokoić to, co potrzebują. Zresztą gołąbki, o, tak wyglądają gołąbki u mnie. Czy są tu puch, leży, kał. Jak to wygląda? Oczywiście granulaty daję tylko, bo ja stosuję zasypowe karmniki. W zasypowych karmnikach na stałe jest pokarm. Na stałe jest pokarm dostępny, a granulaty tylko dostają mieszane od święta. Ale teraz jak okres rozpłodowy będzie się zaczynał, dzień dłuższy, to tych świąt będzie więcej, tak powiem, ponieważ no, trzeba będzie więcej składników, żeby się gołąbki parowały, żeby się gołąbki rozmnażały, niosły jajka. To już te wspomaganie zaczynam zwiększać, ale bydlaczek tam jest nakrapiany. O, czy nie piękny samiec, popatrzymy sobie tu kolejny. O, jak tu siedzą, tu czerwony, roczny. Dlaczego sprzedałem większą część starych gołębi z rozpłodu? No bo tu jest taka baza gołębi, samczyków, że praktycznie nie ma takiej potrzeby, żeby mieć na rozpłodzie zamknięte, bo tutaj jest wystarczająca ilość fajnych gołębi. Wśród tych lotowych tu są samiczki z drużyny lotowej. O, rude, nierude też patrzą, oczekują. Wy wody chcecie, trzeba wam wody przynieść. Także tu są samiczki. Młoda kadra, bo tutaj jest czerwone obrączki, czyli 22 rocznik, 3-latki, coś z 2-latków, chociaż nie widać tych zielonymi. O, tam jest z zieloną obrączką i tam wyżej jest z zieloną obrączką, 2-latki i roczne. O, jaka tutaj samiczka.
Myślę, że dziewczyny są przepiękne. O, ta ścieka, jakie ma plecy, jak ona wygląda. Tu kolejna. Jak wam pokażę, jak moje gołąbki wyglądają tutaj. Po kolei tam ta wyczka, o. Ruda. Czerwona. A tu samczyki. Chłopaki. No trzeba zajść po wodę i im dostarczyć. Tak to u mnie wygląda. Krajobraz mamy ładny, zimowy. Trochę śnieżka leży i tak wiosna się zbliża. Hodowcy zaczynają parować teraz masowo gołębie, ponieważ ci chcą grać w kategorii A, to już te gołębie parują, żeby przed sezonem zaczynać z ponieważ my też 27 kwietnia mamy już pierwszy lot konkursowy. Teraz okres zebrań. Zebrania sekcyjne już były i ustalenia sekcyjne. Teraz będą zebrania oddziałowe. Chyba takie najważniejsze dla wszystkich. My mamy za tydzień. Później będą zebrania okręgowe, gdzie tam będą postanowienia w okręgu podejmowane. I na koniec będą zebrania, będzie walny zjazd, zebranie delegatów okręgowych na walnym zjeździe, który odbędzie się w kwietniu, i ostatnie szlify właśnie przed okresem lotowym. No a my już będziemy pełną parą zbliżać się do tego okresu. Także teraz się zaczyna coraz więcej pracy. Tu są samce jeszcze osobno, tu są samiczki. U mnie jeszcze gołębie nie zostały połączone, ale to już niedługo zobaczymy. Taka piękna pogoda, jak się będzie, znaczy jest bardzo zimno, ale te słoneczko powoduje, że taka radość wśród tych gołębi jest. Na razie te samiczki jeszcze po ogonach nie chodzą, jeszcze są spokojne. No, jeszcze może przydałoby się je, tak powiem, odchudzić, zrobić im malutką kurację odchudzającą i prawdopodobnie to zrobię. Taką kurację przed parowaniem, żeby one później, które tam jeszcze tak w ręce łapiąc, to niektóre tam troszkę tej masy, powiedzmy, mają za dużo, ale minimalnie. No to będzie trzeba pewną korektę wprowadzić, poprzeglądać, rozpisać jeszcze resztę, co ma być parowane. No i do dzieła, parujemy, łączymy w pary gołąbki. To tyle dzisiaj, dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie, dobry lot, Krzysztof Trzaskalik, do usłyszenia. Ja idę wodę im dawać, bo ich suszy, bo jednak woda marznie i muszą się napić.